Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś w trakcie ciszy wyborczej, bo ten program nagrywam w sobotę, tuż przed dniem wyborów, a państwo będziecie go oglądać w dniu wyborów albo później, o sytuacji na frontach ukraińskich. Dzieje się tam ostatnio trochę więcej. Niestety nie tylko dobre informacje do nas dochodzą, ale co się dzieje, o tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, którzy wspierają Układ Otwarty. To dzięki państwu ten program mogę robić, dzięki wam jest niezależny, dzięki wam mogę opłacić ludzi, którzy ze mną współpracują. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do dołączenia do tego grona. Jeśli ktoś z państwa chciałby wspierać Układ Otwarty, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Tam można to zrobić, to bardzo ważne. I jeszcze jedno ogłoszenie. Dzisiaj w niedzielę jest ostatni dzień, kiedy możecie państwo zgłaszać się do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Nowa edycja ruszy we wrześniu. Dziś w niedzielę do północy można jeszcze zgłaszać. Już mamy bardzo dużo zgłoszeń, ale jeszcze państwo macie szansę. Serdecznie namawiam do zgłoszenia. Teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Halo, aplikacja audio do medytacji i modlitwy, która dba o Twój wewnętrzny pokój, skupienie i zdrowy sen, nawet wtedy, gdy wydarzenia na świecie nie zwalniają tempa. Pobierz z linku w opisie. Pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W ostatnim czasie, jak widzę, Rosjanie nacierają bardziej intensywnie niż wcześniej. Proszę opowiedzieć, co się dzieje i z jakim skutkiem te ataki się odbywają. Czy mamy kolejną fazę, etap rosyjskiej ofensywy, która jest już naprawdę liczona w latach wręcz. I poprzedni etap, bo chyba od tego należałoby zacząć, on zakończył się nieosiągnięciem jednego z takich zasadniczych celów, bo ta operacja była prowadzona na wielu kierunkach. Zasadniczym było opanowanie Pokrowska. Rosjanie skoncentrowali tam znaczące siły i Ukraińcom udało się ustabilizować opór na podejściach do miasta, próby oskrzydlenia miasta najpierw od zachodu, w kolejnej fazie jak gdyby od wschodu, zakończyły się tylko częściowym powodzeniem i nie doprowadziło to do upadku miasta. W związku z tym rosyjskie dowództwo podjęło decyzję o uderzeniu na innym kierunku, czyli jest to kierunek na południowy wschód, czy może nawet na wschód od Pokrowska właśnie. I to jest taki odcinek frontu między Pokrowskiem a Siewierskiem w zasadzie. Przepraszam. I Rosjanie uderzyli tam na 3 kierunkach, czyli uderzenie na szerokim, jak na rosyjskie ofensywy odcinku frontu, czyli około 120 kilometrów, i Rosjanom udało się pokonać ukraińskie linie obronne, gdzie to uderzenie jest koncentryczne, czyli jest wymierzone w miasto Kostiantyniwka, czy też Konstantynówka spolszczone. I armia ukraińska nie była w stanie powstrzymać rosyjskiego uderzenia na tak szerokim froncie i doszło do przełamania pierwszych linii obronnych, tak jak wspomniałem, na 3 kierunkach. I obecnie Rosjanie powoli, ale przesuwają się w stronę
Konstantynówki, możemy użyć spolszczonego, trochę łatwiej nam jest artykułować. Przy czym to działanie ma też związek z tym, co się dzieje pod Czasifiarem, gdzie front od dłuższego czasu stoi, dlatego że Konstantynówka jest położona dość strategicznie i Czasif-Jar znajduje się nieco na jej tyłach, czyli mamy uderzenie rosyjskie w stronę miasta. Czasif-Jar jest nieco na zapleczu tej operacji i w tym miejscu akurat front stoi. Szczęśliwie dla Ukraińców, dlatego że gdyby jeszcze nastąpiło tak skoncentrowane, tak silne uderzenie, jak z tych kierunków wcześniejszych, mogłoby to zagrozić próbą okrążenia znaczących sił ukraińskich. Oprócz tego Rosjanie mają kierunki pomocnicze, bo Rosjanie zresztą słusznie prowadzą też uderzenia na kierunkach pomocniczych, gdzie zadaniem jest oczywiście zajmowanie ukraińskiego terytorium, ale też wiązanie i wyczerpywanie możliwie dużej liczby ukraińskich brygad, czyli mamy uderzenie też w Donbasie, ale w rejonie Wełykej i Nowosiłki. Mamy uderzenie na północ od Dońca Siewierskiego, czyli to jest ten odcinek, nieco umownie możemy go nazwać wzdłuż rzeki Oskił czy też Oskoł. I tam Rosjanie zbudowali przyczółek w rejonie Dworicznej, obchodzą Oskoł tam w kierunku gdzieś powiedzmy sobie na nieco też w przybliżeniu Izium na przykład. I tam postępy rosyjskie są znacząco wolniejsze, dlatego że koncentracja rosyjskich zasobów, nie tylko żołnierzy, ale i zasobów logistycznych jest mniejsza. Ale to wiąże znaczące siły ukraińskie. No i mamy zupełnie, mówiąc kolokwialnie, martwe odcinki frontu, gdzie Rosjanie nie mają sił, żeby atakować, czyli mamy oczywiście obwód chersoński, gdzie nadal walczące wojska oddziela Dniepr i tam obie strony ograniczają się do działań grupami dywersyjno-rozpoznawczymi, dywersyjnymi. Tam w delcie rzeki jakby jest bardzo dużo wysepek. Nie ma to większego znaczenia dla przebiegu walk, raczej są to takie działania właśnie wiążące. Mamy całe Zaporoże, gdzie Rosjanie co prawda w ostatnich kilku tygodniach, głównie w tym roku, od początku niemal, są aktywniejsi, ale to też są działania niewielkimi siłami. Mamy kierunek na północ od Charkowa, który wydawałby się bardzo kluczowy, no ale Rosjanom ewidentnie brakuje sił, żeby tam podjąć dużą operację, więc tam też są działania pozycyjne. No i mamy działania kiedyś w obwodzie kurskim po rosyjskiej stronie. Po tym, kiedy Rosjanie skutecznie wypchnęli siły ukraińskie z własnego terytorium, w tej chwili walki toczą się w takim przygranicznym pasie obwodu sumskiego po ukraińskiej stronie, gdzie Rosjanie ewidentnie dążą nie do ataku na Sumy, bo nie mają tam wystarczających sił, ale do zbudowania takiej strefy buforowej, czyli odsunięcie sił ukraińskich na tyle od granicy, żeby one nie mogły takimi zaskakującymi rajdami właśnie przekraczać granicy ukraińsko-rosyjskiej i wdzierać się na terytorium Rosji. Tutaj akurat Putin określił rosyjskie cele publicznie. On powiedział, że taka strefa buforowa zostanie zbudowana wzdłuż granicy po rosyjskiej stronie z obwodami kurskim, briańskim i białgorodzkim, no co oznacza, że po rosyjskiej stronie to są obwody charkowski, to jest obwód sumski i tam jest bodajże obwód czernichowski. Tak mniej więcej w skrócie wygląda sytuacja. Reasumując, całkowita przewaga strategiczna jest nadal po stronie Rosji, natomiast cele rosyjskie, czyli też zostały przez Putina określone, czyli militarne zajęcie do końca roku obwodu ługańskiego, to w zasadzie się już stało, bo po walkach tam w rejonie
Siewierodoniecka i tak dalej, czyli jeszcze musielibyśmy cofnąć się o lata wstecz. Rosjanie ten obwód praktycznie kontrolują cały. Zajęcie obwodu donieckiego, no to trzeba zająć Pokrowsk, co się nie udało, Konstantyniwkę i tutaj dość Rosjanie skutecznie, tak jak wspominałem, w stronę tego miasta zmierzają i finalnie dotrzeć i zdobyć Słowiańsk i Kramatorsk, co Rosjanie próbowali kilka lat temu w czasie pierwszego roku wojny jeszcze i to zakończyło się zupełnym niepowodzeniem. Notabene wtedy nastąpiła ta kontrofensywa ukraińska spod Charkowa i taki bardzo szybki odwrót wojsk rosyjskich z tego kierunku, ale zajęcie Zaporoża, gdzie na razie front stoi, no i zajęcie całej Chersońszczyzny, czyli forsowanie Dniepru na przykład. No, szanse na to przy obecnym stanie frontu, bo ja nie jestem w stanie określić, jak front będzie wyglądał za 3 miesiące. Natomiast przy obecnym stanie frontu szanse na sukces do końca roku jest znikome. Pomimo całej Rosjan. Ja też obserwowałem, że też przez te ostatnie, nie wiem, 2 tygodnie mniej więcej, tak, jest taka intensyfikacja działań rosyjskich. Mam taką aplikację, która pokazuje, jak coś się zmienia na froncie i to niestety bardzo często właśnie wszystkie te sygnały, które dostawałem, pokazywały wróg postępuje, tu, tam. Proszę powiedzieć, jak pan mógł doprecyzować, na ile terenu, o ile się posunęli Rosjanie i jakie to ma znaczenie strategiczne? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie strategiczne? To znaczy takie postępy na minimalnym taktycznym poziomie, one jednak przekuwają się na sytuację operacyjną, a ta wpływa na strategiczną. Natomiast nigdzie nie doszło do załamania całkowitego ukraińskiej obrony, czyli załamanie ukraińskiej obrony wiązałoby się z tym, że Rosjanie zaczęliby zyskiwać dobowe postępy rzędu od kilku do kilkunastu kilometrów. I doszło do punktowego przełamania ukraińskiej obrony, tak jak wspomniałem, na 3 kierunkach i tam parokrotnie zdarzyło się, że rosyjski postęp dobowy wyniósł 2-3 kilometry. No ale to był postęp do kolejnego ukraińskiego punktu oporu. I teraz czy to wpływa na sytuację strategiczną? Tak, jeżeli byśmy spojrzeli na 2 ostatnie miesiące, szczególnie ostatni miesiąc, właśnie to rosyjskie skuteczne uderzenie na kierunku Konstantynówki wpłynęło na sytuację strategiczną. Ona się zauważalnie pogorszyła, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, natomiast nie jest to zmiana, która by miała decydujący wpływ na to, co obecnie dzieje się i na to, co się wydarzy w tej możliwej do przewidzenia najbliższej przyszłości. Ale sytuacja strategicznie dla strony ukraińskiej się pogorszyła. Czy to wynika z działania zaskoczenia? Czy Ukraińcy nie spodziewali się ataku od tej strony, nie mieli tam fortyfikacji, nie mieli tam wojsk? Czy to wynika z tak gigantycznej przewagi ilościowej ludzi i sprzętu po stronie rosyjskiej? Może od końca, bo ta gigantyczna przewaga, ona jest trochę budowana przez propagandę ukraińską mimo wszystko, dlatego że gdybyśmy spojrzeli na siły, które biorą udział bezpośrednio w walkach, no to ukraiński sztab obecnie mówi, że Rosjanie dysponują zgrupowaniem na terenie Ukrainy rzędu 650 000 żołnierzy, 640. Armia ukraińska ma etatowo 1 800 000 faktycznie, z czego, bo Ukraińcy mają problem z dezercjami, 100-150 000 żołnierzy należy zakładać, że przebywa na tych samowolnych oddaleniach. Ponadto Ukraińcy nie mogą angażować całej armii do walk. Część tej armii to jest też logistyka, to są siły zabezpieczające działania
bojowe. Ukraińcy są zapewne w stanie wysłać do walki 350 000, dość optymistycznie. Czyli przewaga rosyjska jest dwukrotna. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie są w ofensywie, to nie jest przewaga gigantyczna. Problem polega trochę na czym innym, ponieważ Rosjanie mają inicjatywę strategiczną, to oznacza, że oni decydują, gdzie się toczą główne walki. W związku z tym to oni są w stanie najpierw skoncentrować tam znaczące siły, czyli zyskać przewagę 3-4-krotną i na tym kierunku uderzać. Ukraińcy natomiast mogą tylko reagować. I teraz, czy Ukraińcy wiedzieli, że Rosjanie tam koncentrują siły? No, ewidentnie tak, dlatego że generał Syrski, głównodowodzący armią ukraińską, publicznie powiedział, że głównym kierunkiem kolejnej fazy rosyjskiej ofensywy będzie właśnie ten odcinek, na którym to się wydarzyło, czyli Ukraińcy o tym wiedzieli. Co spowodowało, że Rosjanie dokonali przełamania. Przede wszystkim Ukraińcom brakuje sił i teraz operacja Pokrowska, Rosjanie nie osiągnęli zasadniczego celu, czyli nie zdobyli miasta, ale wiążą tam bardzo duże siły ukraińskie, w tym naprawdę wiele bardzo skutecznych ukraińskich brygad. Czyli celu głównego nie osiągnęli, ale pośrednich, czyli wiązanie znaczących sił ukraińskich już tak. Czyli mamy efekt krótkiej kołdry. Ukraińcy wiedzieli, że Rosjanie uderzą. I teraz pytanie, dlaczego nie przygotowali wystarczających sił? Bo fortyfikacje mieli. To był ufortyfikowany teren. Pewnej odpowiedzi nie ma. Być może zlekceważono, nie wiem, może zlekceważono skuteczność Rosjan. Być może Ukraińcy uznali, że zdążą przerzucić siły, ale poczekają, gdzie front zacznie pękać. Prawda? Natomiast ewidentnie nie przewidzieli, że on zacznie pękać tak szybko, myślę. No i tyle. Mhm. Jak dzisiaj wyglądają te walki? Bo ja byłem w tym rejonie, o którym pan opowiada, oczywiście nie przy samej gdzieś tam 20-25 kilometrów od Pokrowska, tak żeby nie być pod zasięgiem tych dronów FPV. Rozwoziliśmy tam samochody z Exenem. Warto wspierać te inicjatywy. I rozmawiałem w 4 chyba miejscach różnych z żołnierzami. Nie? I miałem takie, nie będąc specjalistą, ale miałem takie generalne wrażenie bardzo dużego spokoju, bardzo dużego profesjonalizmu, bardzo dobrego przygotowania do tej sytuacji, takiej gotowości do długiej walki. Nie? Żadnego przerażenia, żadnej paniki, ani też jakiegoś hiperentuzjazmu, tylko po prostu jesteśmy przygotowani. Mówili wtedy, kiedy ja tam byłem, to było tuż przed tą ofensywą, on mówi, no tracimy tereny, no ale wiesz, no tracimy wioskę na miesiąc, nie? To nie jest strata, to są minimalnie, my nie atakujemy, tylko się bronimy, jest nam wygodniej. Proszę powiedzieć, i opowiadali, że że bardzo się zmienił też sposób walki. Proszę powiedzieć, w jaki sposób wyglądają, na ile pan ma ogląd tego i w jaki sposób Rosjanie przygotowują te ataki, no bo z tego co ja słyszałem, no to cały czas straty po tamtej stronie, po stronie rosyjskiej są gigantyczne, nie? Straty ludzkie, znaczy oni wysyłają ciągle to mięso armatnie, które leci w różne miejsca, na 8 wysłanych na jakiś odcinek, w najlepszym wypadku 2 przeżywa, 6 ginie, wysyłają następną 8 czy 10, która tam dobiega do jakiegoś miejsca, znowu ginie i tak posuwają się, no właśnie jak mi tłumaczono, bo Ukraińcy nie walczą w ten sposób, bo bardziej szanują życie ludzkie, natomiast oni jakby mają też taką przewagę, ale to się dzieje ogromnym kosztem. Proszę powiedzieć, jak pan to widzi, jak wygląda ta ofensywa, jak te walki następują? Czego oni używają przede wszystkim? Ja to staram się oceniać raz z perspektywy własnego doświadczenia, czyli z wykształcenia artylerzystą jestem, potem piechota, rozpoznanie, logistyka, znowuż piechota, prawda? I
i staram się, bazując na własnym wykształceniu i analizie dostępnych informacji, oceniać to. I patrząc na to, jak ta wojna wyglądała przedtem, czyli jak walczyli Rosjanie. Rosjanie w pierwszym etapie walk działali batalionowymi grupami bojowymi wydzielanymi ze składu brygad bądź pułków, czyli takie mieszane elementy składające się z piechoty, czołgów, przydzielonej artylerii do wsparcia bezpośredniego. Wsparcie bezpośrednie miały zapewniać samoloty szturmowe, śmigłowce szturmowe. I to była ta pierwsza faza wojny. Spowodowało to duże straty rosyjskie przy relatywnie niskiej skuteczności działań. Dlatego, że głębokość rażenia zwiększyła się ze względu na drony. Te kolumny często wpadały w zasadzki ogniowe, czyli artyleryjsko-przeciwpancerne takie. To się powoli zmieniało, czyli potem były takie walki rotacyjne, gdzie wysyłano plutony, rotując je. Ukraińcy walczyli początkowo taką dużą samodzielnością brygad i samodzielnością batalionów, które reagowały na zmieniającą się sytuację taktyczną, z tym, że to po części wynikało też z problemów z łącznością, bo Rosjanie bardzo skutecznie w pierwszej fazie wojny zakłócili Ukraińcom łączność. Potem Ukraińcy to poprawili dzięki Starlinkom i potem Ukraińcy przeszli, działając takimi niewielkimi grupami zadaniowymi, formowanymi do zadań, czyli szczebel wzmocnionego plutonu, maksimum kompanii. Rosjanie również przeszli na taki sposób działań, czyli obecnie Rosjanie atakują grupami zadaniowymi i przy tym do tych grup kierowani są dedykowani ludzie. To jest trochę brutalne, ale ma swoją skuteczność, bo to wygląda tak, że rosyjskie działania zaczepne na tym niskim taktycznym poziomie rozpoczynają grupy złożone z żołnierzy najmniej doświadczonych. I ich zadaniem jest określenie rozmieszczenia linii obrony, głównych stanowisk ogniowych. To pozwala potem na skuteczne ataki artyleryjskie, powietrzne, no bo ukraińskie pozycje są określone, ale generuje olbrzymie straty właśnie wśród tych grup pierwszego rzutu. Potem Rosjanie wysyłają do walki grupy szturmowe złożone już z żołnierzy dużo bardziej doświadczonych i z reguły tam mamy grupę wsparcia bezpośredniego, czyli która fizycznie szturmuje ukraińskie pozycje. Z nimi działa grupa wsparcia dysponująca bronią wielkokalibrową, dysponująca żołnierzami odpowiedzialnymi za naprowadzenie ognia moździerzy, artylerii i mamy taką grupę zabezpieczającą jeszcze, która działa jeszcze nieco dalej i tam mogą się przemieszczać za tymi walczącymi elementy pancerne, czyli czołgi, transportery opancerzone, które udzielają przy korzystnej sytuacji wsparcia ogniowego, z tym, że ta taktyka obecnie też jest ogromnie utrudniona. Ona jest już nieco przeszła. Dlaczego? Dlatego, że obie strony używają masowo dronów, przy czym przedtem, kiedy taką taktykę tych grup szturmowych stosowano, te strefy śmierci wynosiły 1, maksimum do 3 kilometrów. Obecnie ta strefa śmierci sięga 10. Ja słyszałem nawet ostatnie opinie, że na głównych kierunkach działań nawet 20 kilometrów, czyli mówiąc o strefie śmierci, mówimy o sytuacji, gdzie drony unoszą się nad linią styczności wojsk, a teraz w zasadzie już na obszarem tych działań bezpośrednich permanentnie i szukają celów. I teraz zanim się wyczerpie zasilanie tych dronów, one atakują cele dość randomowe, ale chwilę przedtem pojawia się kolejna fala dronów, więc te drony tam są permanentnie, doprowadzając do takiego częściowego izolacji pola walki. No i teraz problem jest, żeby te grupy szturmowe docierały z możliwie małymi stratami
nie tylko do linii przeciwnika, ale nawet pierwotnie do własnych linii, no to mają na swoim zapleczu do pokonania tą strefę śmierci. I stąd używanie przez Rosjan, ja absolutnie z tego się nie śmieję, jestem bardzo daleki od tego, w szerokim zakresie motocykli, lekkich, taktycznych pojazdów, one wyglądają trochę jak wózki golfowe, ale bynajmniej wózkami golfowymi nie są. To są intencjonalnie konstruowane, lekkie, relatywnie szybkie pojazdy, mogące przewozić kilku ludzi, amunicję, wodę, to wszystko, co żołnierzom potrzeba do walki, no i ewakuować ewentualnie rannych. I teraz te ataki są krwawe, z tym, że obecnie po stronie ukraińskiej ich kontrataki są podobnie krwawe. To obie strony mają pod tym względem zdolności te same i każda próba ukraińskiego kontrataku wygląda nieco podobnie. Więc ja bym jednak tutaj nie szedł w stronę, że taktyka, że straty w przypadku działań zaczepnych, jeżeli podejmuje ją strona ukraińska, one mogą być nawet porównywalne. Główna różnica polega na tym, że to Rosjanie są w permanentnym szturmie. Oni wysyłają właśnie początkowo tych niedoświadczonych jeszcze po to, żeby ograniczać straty wśród weteranów. To potem ci z tych niedoświadczonych, którzy przeżyją po kilku takich atakach, są już weteranami i przechodzą do tych grup drugiego rzutu. Stąd tak to wygląda. Natomiast mówię, sama taktyka zaczepna obu stron, ona aż tak bardzo obecnie się nie różni. No i obie strony ciągle modyfikują te swoje drony, modyfikują też ciągle te urządzenia antydronowe, które mogą nie wykrywać, znaczy które pozwalają, żeby drony przestały widzieć. To jest tam też niezwykłe, jak się jeździ, to na bardzo wielu samochodach. Tam głównie jeżdżą samochody, które nie wyglądają na pierwszy rzut oka na samochody wojskowe, jak ktoś by przyjechał tam pierwszy raz, ale mają na dachach zamontowane rozmaite, dziwnie wyglądające sprzęty. Każde wygląda trochę inaczej, to jest niestandaryzowane. Oni sami mają własne laboratoria i są niezwykle kreatywni. Montują sobie na dachach samochodów tak, urządzenia do zagłuszania dronów, no ale z kolei Rosjanie zaczęli stosować te drony na sznurkach, tak? Czyli na przewodach, 20-kilometrowych przewodach światłowodowych, co było dużą zmianą. Na ile skuteczna jest ta obrona Ukraińców i na ile oni z pańskiego punktu widzenia, na ile oni neutralizują właśnie te ataki dronowe, no bo to jest rzeczywiście broń dzisiaj nieprawdopodobnie skuteczna, stosunkowo tania, tak drogie jest zestrzeliwanie tych dronów, a ich produkcja często jest tania, w związku z tym można ich dużo wysyłać. Znaczy tak, jeżeli chodzi o drony na światłowodzie, to jedyny sposób na ich niszczenie to są uderzenia kinetyczne. Trzeba go po prostu zestrzelić. Tu gdzieś w tle mamy, ale to jest pieśń przyszłości, czyli koncepcja użycia broni energetycznej, czyli laserowej, no ale to gdzieś tam, prawda, dopiero pojawi się za jakiś czas. Większego wpływu na obecny stan wojny nie ma, jeszcze długo nie będzie miało. Tutaj kiedyś ukraiński żołnierz opowiadał, jak wygląda poranek, gdzie kiedy zaczyna świecić słońce i rosa osadza się właśnie na tych światłowodach, to rano się pojawia taka świecąca pajęczyna, bo te te właśnie światłowody odbijają słońce mokre. Ponadto Rosjanie w tej chwili, zresztą Ukraińcy też, ale Rosjanie chyba są trochę bardziej zaawansowani, mam wrażenie, zaczynają stosować drony autonomiczne, czyli drony, które od pewnego momentu nie mają już łączności z operatorem, czyli nie da się zakłócić lotu takiego drona i one po prostu patrolują zaprogramowany obszar i według zapisanego algorytmu atakują samodzielnie wykryte cele.
Tu się pojawia nieco inny problem, dlatego że autonomiczność dronów wiąże się z tym, że walczące pododdziały muszą emitować sygnał swój obcy. Więc na razie takie drony są używane w obszarach, gdzie nie ma wojsk własnych, czyli atakują każdy wpisany w algorytm cel i te drony mogą stać się nową, jak gdyby nowym etapem w taktyce, w technologii użycia dronów, aczkolwiek mówię, wojska muszą wtedy mieć system identyfikacji swój obcy, dlatego że dron działa na podstawie algorytmu, czyli może mieć na przykład wpisany termalny obraz czołgu. I mając kamerę termowizyjną, jeżeli zidentyfikuje obraz, pasuje czołg, to go atakuje. Ale on nie odróżni ukraińskiego T-72 od rosyjskiego T-72, prawda? Czyli musi być emitowany sygnał swój obcy i to jest w ramach tak zwanego Battle Management System, czyli takiego wpiętego w pętlę decyzyjną systemu zarządzania polem walki, command and control. I taki system u Rosjan mają oddziały jednostki WDW od lat zresztą. Natomiast on nie został zaimplementowany w pozostałych siłach zbrojnych, więc póki co drony autonomiczne, groźne, ale ich użycie jest ograniczone. Natomiast Co to są jednostki WDW, proszę powiedzieć? Wojska powietrzno-desantowe rosyjskie. Oni notabene od lat używają własnego systemu, tego Battle Management System. Warto zauważyć, że Polska do dzisiaj go nie wprowadziła. Jeszcze dopiero jest w trakcie implementacji tego. Wiele lekcji z tej wojny na Ukrainie musimy wyciągać i wprowadzać u nas. Panie redaktorze, Battle Management System używaliśmy 10 lat temu, amerykański, w Afganistanie, tak? Kiedy służyłem w batalionowej grupie bojowej jako zastępca, cała batalionowa grupa bojowa jeździła na amerykańskim systemie Blue Force Tracker i dla nas żołnierzy to nie jest żadne novum. Natomiast my, wiedząc, że to jest od ponad dekady absolutnie niezbędne, nadal raczkujemy. Nasza artyleria ma część tego systemu, nasze stanowiska dowodzenia mają część, natomiast dalej kuleje implementacja tego w szerokiej skali. Czyli dla całych sił zbrojnych. Mówiąc właśnie wspomniał Pan też o ciężkim sprzęcie. Na ile ten ciężki sprzęt jest dzisiaj używany? No bo to się bardzo, bardzo zmieniło, nie? W ostatnich nawet miesiącach. Na ile w tej ofensywie Rosjanie używają ciężkiego sprzętu, na ile używają artylerii? Tak, to tu się na chwilę cofnijmy do pierwszego okresu wojny. Tam dochodziło do walk pancernych. Tam czołgi walczyły z czołgami podczas nieudanej rosyjskiej operacji, która miała zająć Kijów, czyli prawda, uderzenie z Białorusi, uderzenie tam na kierunek Czernichowski, gdzieś tam potem Sumy, był Charków. Tam czołgi walczyły z czołgami. Oczywiście nie były to bitwy tak jak z II wojny światowej, ale czołgi się nawzajem zwalczały. Obecnie prawie nie dochodzi do pojedynków pancernych, dlatego że obecne pole bitwy upośledziło manewr. No mówiliśmy o 10 kilometrów strefy śmierci. I czy to oznacza śmierć czołgu, śmierć transportera opancerzonego, bojowego wozu piechoty? Moim zdaniem nie. Natomiast wszystko wskazuje. Jeśli mogę Panu wejść w słowo, ja widziałem te sprzęty, właśnie bojowe wozy piechoty, które są pokryte teraz takimi siatkami antydronowymi, które powodują, że jeśli dron nawet w nich trafi, to tak naprawdę za bardzo im nie szkodzi. Aczkolwiek to też nie wiem, na ile to jest powszechne. Jeden z żołnierzy mówił mi, słuchaj, tym BWP-em to ja ostatni raz wjechałem miesiąc temu, nie? Bo on za wolno się porusza. Tak. No, stąd motocykle i te lekkie pojazdy taktyczne, a poza tym tak, no, bojowy wóz piechoty potrzebuje
wysoce wyszkolonego kierowcy. Motocykl, taki lekki, taktyczny pojazd, no potrzebuje osoby, która potrafi jeździć motocyklem bądź samochodem, prawda? Skuteczność tych siatek jest nadal dyskutowana, dlatego że zdarza się, że one działają, z tym, że w tych strefach śmierci, jeżeli wykryty jest bojowy wóz piechoty, czołg, najczęściej kierowanych jest kilka dronów. I ponadto drony FPV, one są wielokrotnie szybsze od czołgu czy transportera, w związku z czym mogą sobie wybrać punkt uderzenia, czyli mimo wszystko znaleźć lukę w takiej siatce. Oczywiście dochodzi gdzieś do takich zupełnie ekstremalnych zabezpieczeń, gdzie nie tak dawno pojawiły się filmy z atakiem Rosjan, gdzie ich czołgi wyglądały jak jeżdżące szopy z wystającą lufą, prawda? Czyli cały czołg został zabudowany, to jest już jakby całkowite pozbawienie zdolności czołgu, bo on mógł strzelać w takim wąskim zakresie wyłącznie na wprost, a możliwości obserwacji były żadne, przy czym Ukraińcy i tak te czołgi finalnie zniszczyli. I teraz czy czołgi mają sens? Mają sens, aczkolwiek wydaje się, że na długo straciły swoją rolę jako taka siła mająca wykorzystać przełamanie w linii frontu. Tego, że samo pokonanie fortyfikacji, no bo zakładano, że przedtem artyleria, lotnictwo osłabią obronę, tak? Jednostki pierwszego rzutu przełamią tą obronę i w kolejnej fazie wojska pancerno-zmechanizowane wleją się w ten wyłom, w tak zwany ten obszar operacyjny, przestrzeń operacyjną, czyli na tyłach obrońców i tam wykorzystają powodzenie. Tylko, że tych tyłów de facto nie ma, bo tam nadal są drony. Prawda? Więc raczej czołg swoją rolę będzie miał, bo ma siłę ognia, pancerz manewr, ale on musi mieć systemy walki radioelektronicznej i musi być włączony w system kinetycznego niszczenia dronów jeszcze. W związku z czym te czołgi nie będą używane tak masowo, bo nie będzie takiej potrzeby, bo jeżeli już one skutecznie zlikwidują zagrożenie dronami, to będą mogły sobie działać, ale nie potrzeba ich tysięcy raczej. No i to oczywiście pytanie, czy my jako Polska potrzebujemy w tej sytuacji 1400 czołgów, prawda? No, to jest bardzo ważne pytanie. Natomiast zapewne, panie redaktorze, gdzieś pieśń przyszłości, bo czytając takie założenia na przyszłość, które pojawiają się, to zapewne będzie to szło w stronę autonomiczności, czyli być może czołg bezzałogowy, być może czołg spięty z tak zwanym lojalnym towarzyszącym, czyli dronem naziemnym, i do tego spięty dronami, które go będą ochraniać, przy czym dronem rozpoznawczym, dronem kinetycznym, który atakuje, i dronem, który zwalcza inne drony. Prawda? I taki... Tak, no i pytanie, jak już to wypracujemy, albo kupimy, albo sami dojdziemy do tego za 5 czy 7 lat, kiedy, no nie daj Boże, będziemy musieli testować ten sprzęt, no to się okaże, że już przeciwnik, albo w ogóle, że ktoś wymyślił takiego drona, którego te antydrony nie pokonają i to wszystko znowu przygotujemy się na wojnę tę poprzednią, no ale tu na to nie ma specjalnie, nie ma chyba na to mądrego. A to dopytam właśnie o sprzęt. Ukraińcy teraz, zdaje się Australia, tak, ma im dostarczyć tam, nie wiem, kilkadziesiąt, czy właśnie już dostarczyła, czy dostarcza kilkadziesiąt Abramsów. No bo ten sprzęt, to nie jest tak, że nic nie dostają, tak? No to sprzętowo chyba nie wygląda tak dramatycznie sytuacja. Proszę powiedzieć właśnie, jak ona wygląda, na ile te dostawy, obecne ta decyzja Australii, jakie to ma znaczenie, bo może te Abramsy już do niczego nie są potrzebne, tak? Bo skoro nawet te drony łatwo je wykryją, to może je szybciej zneutralizują. Oczywiście Abramsa jest dużo trudniej zniszczyć niż stary czołg rosyjskiej produkcji. Znaczy, co do Abramsa, to tak niekoniecznie, bo Abrams ma pewien słaby punkt,
Mianowicie Abrams ma magazyn amunicyjny w tyle wieży. I teraz ten magazyn amunicyjny ma działać w taki sposób, że jeżeli zostanie trafiony, od góry on jest przykryty bardzo cienką zasłoną, żeby wybuch poszedł w górę, czym ocali załogę. No i teraz jeżeli dron atakuje od góry magazyn amunicyjny Abramsa, to jest bardzo skuteczne, prawda? Więc tu z Abramsami tak nie do końca może być. Natomiast czy Ukraina potrzebuje tych czołgów? Bo tutaj No właśnie, mówimy, czy to im pomoże? tak, mówimy o przekazaniu bodajże 49 czołgów wersji A1, czyli ta najstarsza wersja Abramsa, przez Australijczyków i mówimy o przekazaniu przez Włochów, co było taką zaskakującą informacją, bardzo dużej partii transporterów M113, około 400 nawet. Armia włoska zaczęła je wycofywać, a miała ich dużo, bo tam ponad 600 chyba mieli wycofać, tych 113. To trzeba pamiętać, że 113 to jest konstrukcja, pamiętam, za Wietnam, tak? I to była bardziej taksówka dowożąca piechotę na pole walki niż bojowy wóz piechoty, zapewniający bezpośrednie wsparcie w walce. No ale obecnie bojowe wozy piechoty są w drugiej linii, więc taka taksówka może się przydać rzeczywiście. Natomiast czy Ukraina tego potrzebuje? Tak, bo Ukraińcy nadal pomimo problemów z mobilizacją starają się formować nowe brygady. No i teraz część z tych brygad została nazwana brygadami autobusowymi, no bo się przemieszczała na polu walki autobusami, bo nie mieli sprzętu, prawda? No zdecydowanie lepiej mieć transportery M113, nawet przestarzałe, niż autobusy, prawda? Teraz czy te czołgi są potrzebne? Tak. No, często samochodami terenowymi się po prostu to znaczy, przemieszczają, bo są mniejsze, szybko się przemieszczają. Jak trafi jeden, no to nie ginie tak, od początku 20. Od początku wojny Ukraińcy używają na masową skalę wręcz lekkich pojazdów terenowych, konstrukcji cywilnych. I dlatego ta pomoc jest tak bardzo potrzebna, nie? I dlatego ciągle te samochody jeżdżą i są potrzebne i warto wspierać tych, którzy zbierają na nie. Po rosyjskiej stronie jak gdyby mniej jest to popularne, ale głównie raczej ze względu na niewystarczającą liczbę, dostępność takich pojazdów, ale Rosjanie to kompensują właśnie produkując dedykowane pojazdy do takich celów, tak? Oni je tam nazwali chyba wózkami Gerasimowa, czy jakoś tak. Nie śmiejmy się naprawdę z tego rozwiązania. Więc tu jak najbardziej dzieje się to. I czy czołg jest potrzebny? No, obecny czołg w tej doktrynie, która jest, jego zdolności są bardzo upośledzone, ale nadal mamy skuteczne uderzenia z użyciem czołgów tam, gdzie udało się przeciwnika zaskoczyć, tam, gdzie udało się zakłócić drony i dalej czołg w zatrzymywaniu włamania, kiedy pojawia się na kierunku, jest bardzo skuteczną bronią. Więc tak, te czołgi są potrzebne, natomiast niekoniecznie w jakiejś niesamowitej, masowej ilości rzędu tysięcy, prawda? Przy czym co do Abramsów, ciekawe, Amerykanie powiedzieli, nie zapewnią wsparcia logistycznego dla tych maszyn, bo Abrams jest bardzo dobrym czołgiem, natomiast jest dość skomplikowany w obsłudze. No i teraz te 49 czołgów, nie wiemy w jakim stanie technicznym są, bo to najstarsza wersja. Amerykanie powiedzieli, że nie pomogą w kwestii usprawnienia ich, no więc trudno powiedzieć, na ile one będą przydatne armii ukraińskiej. Może tak, przydatne będą, natomiast na ile to wpłynie na lepsze doposażenie. One pewnie trafią, podejrzewam, do 47. brygady, która ma doświadczenie, ma już doświadczenie w obsłudze i w działaniu Abramsami. Co ciekawe, Ukraińcy dostali 31 Abramsów od Amerykanów, z czego na pewno zniszczone zostały co najmniej 22 obecnie. A jeszcze na koniec chciałem zapytać o broń dalekiego zasięgu po stronie ukraińskiej. Już właściwie wszystkie państwa się zgodziły, nie wiem czy wszystkie, no ale wiele państw się już zgodziło na to, żeby Ukraińcy mogli strzelać sobie nimi gdzie chcą.
na dalekie cele w głębi Rosji. Na ile pańskim zdaniem te ataki czy dronowe na lotniska, czy na ważne punkty infrastrukturalne mają logistyczne, mają realne znaczenie, na ile to tylko osłabia morale rosyjskie, czy to może mieć wpływ na osłabienie zdolności rosyjskich? To się tak, panie redaktorze, Ukraina nie dostała żadnej broni dalekiego zasięgu z zachodu. Od tego trzeba zacząć, bo dostała Atakamsy 300 kilometrów, dostała skalpy, czyli HIMARS, tak, czyli wyrzutnia naziemna, czyli broń ziemia-ziemia, 300 kilometrów max. Dostała pociski manewrujące powietrze-ziemia, czyli wystrzeliwane z samolotów Storm Shadow brytyjskie i ich francuski odpowiednik Scarp, 500 kilometrów. I w tej chwili się dyskutuje o Taurusach, które są dokładnie w klasie tej samej, co Skalpy na przykład. To jest trochę jak Skalp na lekkich sterydach, tak? Czyli nieco większy zasięg, trochę mocniejsza głowica burząco-odłamkowa, tak? Bo to jest głowica tandemowa, podobnie jak w tamtych rakietach, zbudowana przede wszystkim do niszczenia umocnionych celów, tak? Czyli najpierw mamy penetrator, który przebija tam, powiedzmy, ileś betonu i głowica ta główna eksploduje w środku. I to dostała Ukraina. Z tym, że to jest zasięg 500 z niewielkim plusem, bo akurat odnośnie Taurusów nie znamy dokładnie, ale to pewnie ze 100 kilometrów może mieć więcej niż, czyli maksimum 600. Ale do 1000 kilometrów to jest broń krótkiego zasięgu. To jest bliski zasięg do 1000 kilometrów. Potem mamy średni, tak? I w zależności czy nomenklatura amerykańska, czy rosyjska, ale o zasięgu pośrednim czy dalekim mówimy od 3-3,5 tysiąca kilometrów. Takiej broni Ukraina nie dostała i obecnie nie przewiduje się, żeby taką broń otrzymała. Rosja takimi systemami rakietowymi dysponuje. Ukraińcy kompensują to czym? Dronami. Produkują je już seryjnie, czyli drony, które mają ten zasięg rzędu 1000 kilometrów. W przypadku dronów to już jest zasięg daleki. Natomiast skuteczność uderzenia tych dronów, ona jest problematyczna dla Rosji, ale nie zastąpi uderzeń półtonowymi czy tonowymi głowicami pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, prawda? Więc Ukraina broni dalekiego zasięgu nie ma, poza własnymi dronami i prawdopodobnie nie będzie je jeszcze długo miała. W tej chwili mówi się, że Zachód ma pomóc Ukrainie wznowić zdolności z czasów Związku Radzieckiego, produkcji pocisków rakietowych zapewne raczej średniego niż dalekiego zasięgu, ale i tak byśmy mówili do 3000 kilometrów. No ale odtworzenie tych zdolności produkcyjnych zajmie zapewne co najmniej ze 2 lata. Więc to jest też pieśń przyszłości. W tej chwili jest ale te kilkaset, jeśli mogę, te kilkaset kilometrów, o których pan mówi, zwał jak zwał, ale do niedawna nie mogli nawet strzelać na 300, tak? Teraz już mogą. Na ile to jakby zwiększa realne, na ile to może wpłynąć realnie na sytuację? Właśnie korzystali, bo na kierunku kurskim korzystali, bo tu zgodę mieli i to nie wpłynęło znacząco na przebieg walk. Czyli odpowiedź brzmi, skoro już mogli na kierunku kurskim i to znacząco nie zmieniło przebiegu walk, więc nawet jeżeli będą mogli na całej głębokości frontu, to owszem, będzie pewnym problemem dla Rosjan, bo kwestia składów amunicji, kwestia systemów obrony przeciwlotniczej, systemów radarowych, stanowisk dowodzenia, one będą w zasięgu, natomiast czy to istotnie zmieni? Gdyby Ukraińcy dostawali 2000 takich pocisków miesięcznie, to by pewnie zmieniło, ale Ukraińcy dostają parędziesiąt takich pocisków miesięcznie, więc nie, nic to nie zmieni.
Mhm. Podsumowując, czego pańskim zdaniem możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach? Ta ofensywa rosyjska ma potencjał do tego, żeby się rozwinęła? Możemy się spodziewać z całą pewnością postępów rosyjskich na kierunku Konstantyniwki. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili front jest tam bardzo nieregularny, czyli jest wiele niewielkich włamań rosyjskich i to trochę ma kształt takich zębów. I zapewne Rosjanie skupią się w tej chwili na wyrównywaniu linii frontu, czyli likwidacji tych właśnie odcinków frontu, gdzie ukraińska obrona była lepsza niż tam, gdzie Rosjanie poszli w głąb. Więc zapewne będą dążyć do zagrożenia okrążenia tych maleńkich wielu odcinków, co zmusi Ukraińców do wycofywania się. Więc będziemy obserwować wycofywanie się wojsk ukraińskich, ale raczej na kolejną rubież obrony, która będzie bardziej liniowa i nie będzie to związane z załamaniem ukraińskiego frontu. Tak? Ale niestety z utratą terytorium. To tak na najbliższy czas. Panie pułkowniku, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to wszystko w tym odcinku. Państwu również dziękuję. Dzisiaj, my nagrywamy tę rozmowę w trakcie ciszy wyborczej w sobotę. Państwo będziecie to oglądać w niedzielę i pewnie w kolejne dni. Ktokolwiek zostanie prezydentem, będzie musiał się mierzyć wobec zagrożenia ze wschodu i podejmować decyzje dotyczące kształtu polskich sił zbrojnych i wyciągnięcia lekcji z tego, co dzieje się na Ukrainie. Miejmy nadzieję, że będzie to robił w sposób skuteczny. Przypominam też, do końca wieczora w niedzielę możecie Państwo zgłaszać się do kolejnej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Serdecznie zapraszam. Link do szkoły znajdziecie pod nagraniem. Wspierajcie Układ Otwarty, subskrybujcie. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.